wieczór. Witam Was z trasy. Jestem w Niemczech, jak to zwykle. Chyba już dosyć dawno nie było żadnego nagrania takiego dosyć aktualnego z trasy. Ostatnimi czasy wysługiwałam się troszeczkę nagraniami z archiwum, jeszcze z czasów pięknej Hiszpanii. Ale to dlatego, że odniosłam wrażenie, że troszeczkę jesteście już znudzeni moimi śmigłami. Dla mnie każda trasa z każdym śmigłem jest bardzo ekscytująca i niesie coś nowego. No ale dla Was rzeczywiście może się wydawać, że cały czas to samo, jeżeli nie jest się na żywo na miejscu, to w sumie to się wydaje mi wszystko takie nudne. Nie jest nudne w rzeczywistości, ale chyba nie potrafię Wam tego dobrze przekazać. No ale jest świeże wideo, chociaż dzisiejsze wideo też zamierzam poświęcić czemu innemu. Na samym początku muszę wspomnieć, że jest to wideo sponsorowane przez Scanię. W związku z premierą najnowszej ciężarówki Scanii ruszyła kampania Scania Clock, która ma na celu przedstawienie ciężarówki nowej generacji. Jaka moja rola w tym? Otóż przysłano mi materiały informacyjne i poproszono o wyrażenie mojej opinii na ten temat. A zatem, jeżeli nie słyszeliście jeszcze o zegarku Scanii, zapraszam. Zacznijmy od tego, co to jest ten Scania Clock. Otóż Scania Clock jest to zegar stworzony dosłownie przez ciężarówki. Jak to możliwe? Na płycie lotniska 14 ciężarówek Scanii nowej generacji stworzyło 3 wskazówki: godzinową, minutową i sekundową. I przez 24 godziny 14 ciężarówek było prowadzone przez 90 kierowców, na zmianę oczywiście, w sposób odwzorowujący pracę szwajcarskiego chyba już zegarka. Co najważniejsze, który pokazywał aktualną godzinę, co zresztą można było obserwować w internecie. W ten sposób trzeba przyznać, że bardzo symboliczny, bo w formie zegara odliczającego czas, a jak wiadomo czas w transporcie jest cenniejszy niż chyba w jakiejkolwiek branży. Scania zaprezentowała wydajność, dyspozycyjność oraz ekonomię jazdy swojej ciężarówki nowej generacji. Jeśli chodzi o mnie, no to oczywiście moje największe zainteresowanie wzbudził sposób, w jaki kierowcy synchronizowali swoją jazdę i dokonywali zmian. Z pewnością wymagało to ogromnej precyzji, sprawnej i błyskawicznej komunikacji, bo przecież każda ciężarówka jeździła po innym torze, z inną prędkością. Zegar musiał pokazywać aktualną godzinę, a mimo wszystko z góry wyglądało wszystko idealnie. Więc nie wiem, jak oni to zrobili. Z pewnością kierowcom na wskazówce godzinowej było łatwiej. Minutowej mieli minutę odstępów, przerwy w pracy, ale ci kierowcy na wskazówce sekundowej mieli gorąco chyba. Jestem ciekawa, bardzo ciekawa, jak oni to zrobili tak od strony kuchni. Domyślam się, że ludzie zajmujący się logistyką mogą być bardziej zainteresowani tym, że ciężarówki jeździły non-stop przez 24 godziny bez tankowania, a z kolei właściciele czy menedżerowie firm pewnie bardziej zainteresują się ekonomiką jazdy. No ale jak dla mnie to oczywiście najciekawsza i najważniejsza jest strona kierowcy. I jak oni to zrobili? Musieli być bardzo skoncentrowani. No ale dla każdego coś dobrego. Na dzisiaj to już wszystko, proszę Państwa. Zapraszam Was na stronę www.scaniaclock.com, gdybyście mieli ochotę dowiedzieć się więcej. A ja tymczasem, borem lasem, muszę się zacząć przygotowywać do wyjazdu. Jest godzina 19. A tak w ogóle to jest dzisiaj 1 listopada, Wszystkich Świętych. No ale tak to jest w transporcie. W tamtym roku byłam w domu, w tym roku już się nie udało, jestem w trasie. Trzeba coś zjeść, odpalić furę i jechać. Dzisiaj 500 km, ponad 500. To pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!